Elżbieta, jeden z lepszych biznesów tutaj to sprzedaż samochodów. Tak. I powiedz, ile kosztuje, załóżmy samochód w Polsce kosztuje 4000, a tutaj ile będzie kosztował? To można kupić, sprzedać, powiedzmy, od... Dzień dobry. Dzień dobry i witam i zapraszam na nowy odcinek. Elu, co powiesz o kobietach w Gambii? Kobiety w Gambii są bardzo pracowite, no tak, no mówię, no nie wszystkie, ale są bardzo pracowite. One są, to są piękne kobiety, one są bardzo zgrabne, one są pełne gracji. Ja byłam pełna podziwu, jak sprzedawałam jabłka i to jest karton, to było 13 kg w kartonie i ona po prostu wyprostowana kładzie sobie ten karton na głowę, mało tego, jeden mało, kłada sobie drugi karton i prosta, jeszcze potrafiła się z tymi kartonami obrócić i po prostu poszła. Co tu się dzieje? Mało tego... Przepraszam, że tak przerwę. Tu chłopaki co, materac przyszli kupić? No chyba tak. Materac przyszli kupić. Ali wytarguje dobrze? Beze mnie to nie wytarguje. No nie, musi się mnie zapytać. No tak, to wiesz, do szefowej. No, szefowa zatwierdzi, no Tak to... jest. Ja tu im wolnej ręki nie daję, nie. Nie, tutaj musi... Niby wiesz, samodzielność, ale oko szefowej No, działa. Niech myśli, że jest samodzielny. These two. Yeah. How much? Or For each is 1,500. Because there are two, is 3,000. Proszę bardzo, Ela siedzi, Ela za biura tutaj wszystko okiem kierowniczym ocenia. Proszę. Ja muszę mieć na wszystko baczenie, bo jak tylko coś umknie mojej uwadze, no to już oni zawsze... A jest tu kultura taka, przepraszam, że tak wejdę szybko, że tylko rozmawiają z mężczyzną? Że rozmawiają Z mężczyzną. Teraz są interesy. Nie! Podejdą zagadać? Znaczy niektórzy tak, oni patrzą na mnie i oni nie chcą ze mną gadać. Ja mówię co? Bo co? Bo I am woman? Nie chcesz ze mną gadać, to proszę. To wie, Do nie ma widzenia. towaru. Wszystko na ten temat. Alejkum. Salam alejkum. Wywiad z Czarkiem. Gdzie jest kleszcz? Gdzie jest kleszcz? Tu. Tu i tu chyba. Nie, tu Nie, ranka. tutaj to nasze. No kleszcze normalnie ma. Ja tam. Ale tutaj też są węże, nie? Trzeba uważać. Dobra, a teraz 3 rzeczy, które cię tutaj prawie przyatakowały i sprowadziły na drugą stronę. O tych robalach mam opowiadać? Dawaj. No, To się nazywa tutaj mango fly. To są muszki, które składają... Nie wiem, to nie jajeczka, oni larwy składają w ciele. jajeczko i ta larwa, i później z jajeczka powstaje ta larwa. larwa, to tak. No i co? I później po prostu tak... Potem to rośnie około tygodnia czasu. Najpierw to swędzi, a potem to rośnie i tak jakbyś miał jajko pod skórą. I się rusza? No. I potem po tygodniu, no to już jest dojrzałe i to chce już wyjść. No to wtedy czujesz, że to, bo to się rusza, no czujesz, że potem potwornie boli, jak to już jest, już ci dojrzeje pod tą skórą. Nie ma sensu operacyjnie, no bo po co rozcinać skórę, jak to i tak samo wylezie. Tylko to trzeba pomóc, bo to trzeba wycisnąć. Ile miałaś? 14. O matko. Tu na brzuchu, w najbardziej unerwionych miejscach. Na brzuchu i Tam gdzie okolice, ciepło. i okolice Chyba nie. ud. A drugie, co będzie drugie? A drugie to pająk. Pająk też. Przygniotłam pająka w łóżku i mnie ugryzł tu w boku. Jeszcze do dziś mam bliznę. Ale czułaś, że ugryzł? W sensie, nie no czułam. właśnie. Nie czułam, tylko dopiero potem na drugi dzień poczułam. I to też chyba jakoś po południu, bo od razu, jak to już zaczęło mnie tam puchnąć
takie małe pęcherzyki i to zaczęło tak rosnąć, a potem to się zaczęło wylewać, jakaś tam ropa, nie ropa i to zaczęło się bebrać. No i to wtedy tak, to wtedy już potrzebowałam interwencji lekarza. No. I coś jeszcze z nogą było chyba. No i tak, na początku pory deszczowej żeśmy lecieli do Polski, to był jakoś koniec chyba czerwca i tu wszystko, co tylko latało, pełzało, było na werandzie, my żeśmy tutaj kolację pożegnalną zrobili, no to wlatywało wszędzie, do talerzy, do buzi, no nie dało rady w ogóle. No i coś mnie to właśnie w tą nogę ugryzło, ale to poczułam wtedy w Barcelonie, jak sobie natarłam tą nogę. Butem. I praktycznie butem, no i do tej pory nie wiem. Ale ta noga spuchła przy kostce, Tak, później to w górę potem poszła. zaczęła mi już w Polsce puchnąć. I do tej pory to nie wiem, czy ona mi zaczęła puchnąć dlatego, że to coś mi ugryzło, czy po prostu jakieś zakażenie poszło, bo akurat mój tenisówek się kończył na linii ugryzienia. No i ja to tak natarłam, zatarłam. Ale to przez 10 lat takie 3 incydenty. Tak, tylko. No, tylko. No. Trzeba powiedzieć tylko, bo to... Tylko. No i poza tym, no tutaj się często przeziębiam. Przeziębiasz. Tak? Ale nie masz klimatyzacji w domu. Tu? No. Klimatyzacja. No mam ten wiatrak. Wiatrak. No właśnie, bo to przeważnie, wiesz, jak klimatyzacja jest, z gorącego wchodzisz do zimnego do gorącego. To znaczy tutaj to jest tak, dlaczego ja tu się często przeziębiam, bo jest duża różnica temperatur między dniem a nocą. No i powiedzmy tak jak było teraz w styczniu i w lutym, jak ja pójdę na drugi koniec swojej werandy, tam mam łazienkę i jak wyjdę z łazienki, przebiegnę się po tej werandzie, no to już mnie to zimne powietrze tutaj owieje, no i katar gotowy. Katar gotowy. No. Czyli nie jest aż tak źle. Nie, to znaczy w tym roku to tak chyba... Nie, w tym roku Ty, ale te muszki, co składają te larwy, to normalnie aż ja mam ciarkę na plecach. No i to jest takie, że ich praktycznie nie widać, tak samo jak gambijskie komary. One są bezszelestne. One są tak malutkie, bezszelestne. Dopiero je, wiesz, poczujesz jak cię ugryzie. Jak ugryzie skubaniec. No. Ale malarii nie miałaś. Nie. Nie, to znaczy malaria dla mnie to, według mnie to jest taka jak nasza polska grypa. Takie podobne objawy są. No znaczy, no, byłam bardziej chora, miałam bardziej chora niż katar. No, tak jak w Polsce czasami się choruje, nie? No to takie coś, ale czy to była malaria? Nie wiem, ja nie byłam ani z żadnych tam testów, nie robiłam ani co. Oni to tylko tak latają, tam testy robią i malaria. No dobra, malaria, może ja też miałam malarię, nie wiem. Dobra, świrek, jak w każdym odcinku pompki. Było 8, to teraz będziemy robić, nie wiem, dobra, 10, żebyś... Tylko się rozgrzejcie tam i zróbcie 10 pompek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 10. Ręce mi się ślizgają, bo tym smarowidłem na komary posmarowałem. A komary są... I komary te gambijskie są takie małe i gryzące, że nie wyczujesz, kiedy cię dziagnie skubaniec. Chodźcie, Czy idę, ale zobacz jak ty ładnie wyglądasz tutaj, no jak kierowniczka. No, ale zobacz. W swoim ofisie. Jak w ofisie. No, materace z Polski, proszę. I tutaj właśnie, proszę, tutaj kierowniczka siedzi, a tutaj ludzie wchodzą i muszą przejść, zobaczcie, taki kawał drogi, żeby dojść do całej szefowej. Ależ mi się tutaj podoba, jakoś się czuję po prostu jak w domu, powiedziałbym jak u cioci. Jak u cioci. Elżbieta mnie przyjęła z wielkim, otwartym sercem i powiem szczerze, że no czuję się autentycznie jak w domu. Jakbym nie opuścił granic Polski. Wychodzę teraz na zewnątrz, żeby pokazać wam przebitki z ulicy w Gambii. A kto to na mnie szczekał? Kto to na mnie szczekał? A kto chciał mnie dziobnąć z rana? Kto chciał mnie dziobnąć? Powiedz, nie poznałam, sorry.
Przepraszam. Pani Czarkowa pogłaskana. Słuchajcie, Elżbieta tutaj mówi tak. Lecznicze drzewo, ten liść z tego drzewa, bo nie wiem jak się nazywa. Nie z tego. Nie z tego? Z tego. A z tego, a to inne? A widzisz, inne. a widzisz, o z tego. To jest tak, to oplata, to oplata i w środku drzewo umiera. A okej. Tego liścia jak pod buta wsadzisz, to wyciąga toksyny, a to, że ma kształt męskiego jądra, ale to lekkie jest. Bardzo, bo to puste w środku. Puste w środku. Ma takie mleczko, A, które jest bardzo klejące. to jest na przypadłości męskie. Dobra, to chociaż tego liścia w sandała włożę, Ale co? to można zerwać tego owoca, ja ci tu Nie, pokażę. to niech on może rośnie, ty. Zobacz, O kurde, widzisz? to dlatego co? oni myślą, wierzą, że to pomaga na ten. No i nawet to mleczko, nie? To No, coś przypomina. skubańcy. Uważaj No już. i widzisz, no jak jądro, nie? No tak. To jest niedojrzałe. Tego nie róbcie w domu ze swoimi. Żeby później nie było na mnie. I później jak to pęka, to wszędzie mi fruwają takie... O To wygląda jak te babie lato nasze. No. Znaczy, nie jak babie Te, lato, co ja gadam? Te dmuchawce, latawce. A, dmuchawce, latawce, no. No. O kurcze. Tylko, że to teraz nie widać, No. ale to dokładnie A tak daj wygląda. powącham. A nie pachnie jakoś tak specyficznie. No. nie ma. Zobaczcie, profesjonalna kora, jak ładnie wykonana, ale dawajcie pod światło. Come on, in this place. Więcej światła. Zobaczcie. Tu koleżka specjalnie, ja już do spania, tu koleżka specjalnie przyjechał koncert dać. Ale ładnie. Zobaczcie, musi nastroić. Trochę na ślinę. O. Coś ładnie. Trochę jak harfa wygląda tak z profilu. Ale pięknie. Też elektroniczna, to jest jakaś super profeska. Specjalnie dla widzów. Tina. Oi. Ini Tina. Hey. Kana bolli bota dara bolle do almekala. Greedy. Hoi. Saba million, tunga la melona, saba million, kili na dalelo, saba million. Saba million ma tunga ma la melone saba million ma kili na dalelo saba million. Bravo! So nice, bro. Pięknie, nie? Very nice. So nice talent. Do domu. Słuchajcie, teraz ja gram koncert na korze. Ale odwrócić musisz. Nie, dobrze. Okej. Już, pierwszy błąd, ale to kierownik może, nie? No to lecimy. 3. Koncert dla was, moi drodzy. Sorry, but
but you have better skill than me. Definitely you are better, bro. Mam taki deal z nim, bo on mi przyprowadza klientów, on im mówi swoją cenę i mi mówi, za ile jemu sprzedał, i ja mu odpalam działkę. Jakiś procent. Ale dobry, no. No A on zarobi, ty zarobisz. tak, Nie musisz się o reklamę martwić. dokładnie. I to też jest jeden jeszcze obok takich chłopaczek, taki Nigeryjczyk, i on ma tam wymianę kół, nie, w samochodach. I też on tu przychodzi, ale to też tak, to takie małe ilości. On kupi 2, 4, 5. Lepszy ryc niż nic. Nie? I co, chłopaki sobie tam wybierają? Proszę bardzo. Obsługa. To wiesz, to jest już inna sprzedaż, taka sprzedaż to jest detaliczna. Bo co innego jak przyjeżdża kontener i już ci wszyscy handlarze opon, ci Senegalczycy, to on już jeden przez drugiego wie. I tutaj wiesz, Przyjeżdżają przyjeżdża tabunem. grupa i wtedy tu się zaczyna, wiesz, młyn. Szefowa działa. No, ale to ogarnąć, wiesz, taką... A Senegalczycy, oni są specyficzni bardzo. Ciężko się negocjuje z nimi, sprzedaje, kupuje. No trzeba po prostu być twardym, bo oni biorą ciebie na wytrzymałość, na umęczenie. Tak jak wczoraj przyszli po ten materac. No, bo moja rodzina, bo nie Tak. mamy gdzie spać, Tak, bo. tak. Może następnym razem też przyjdziemy kupić tutaj. Tak, no i help me, tak? Help me. To ja im mówię, ja też potrzebuję help me, więc co? No taka jest prawda. Trzeba mieć, jak to się mówi, twarde Dokładnie. serducho. Już kiedyś to faktycznie ja byłam taka ugięta, bo jak ktoś tu siedział, wiesz, i mędził mi godzinę czasu, no to już mówię, dla świętego spokoju, dobra. Już tak. A teraz nie. Ja 10 go po lat. prostu zostawiam i sobie siedź, byle do wieczora. Możesz se tam burczeć pod nosem, możesz męczyć mnie. 10 Ale- lat robi swoje. No, jestem ugięta. Kiedy wiem, że mogę obniżyć, no to tak. To obniżasz. Dobra, ja zbieram namiot, żeby ze słońca, bo szkoda namiotu. Takie słońce tutaj jest w Gambii. Proszę zobaczyć, że matrycy nie wypaliło. Że tutaj wypali wszystko. Pierwsza gościna. O, jaka jaszczura, jak się wygrzewa. Proszę, i się za bardzo nie boi. Jest, o jak nóżki rozłożyła, tak? O, jaka ciekawska. A kto to przyszedł, kto to przyjechał na działkę? No nie uciekaj, nie uciekaj. No. Zaraz idziemy zwiedzać. Zwiedzać troszkę na miasto. Zobaczymy co i jak za murem piszczy. Przyznam szczerze, że słońce naprawdę solidnie daje w czerep. Powiem wam, że nie byłem gotowy na taką temperaturę. Moje ciało normalnie tam odeszło praktycznie do nieba. Tak mnie zmiotło z planszy. Chłopaki rękę przyszli podać. O, ze szkoły wracają. Oponki kładziemy. Czemu się kładzie, uwaga, czemu się kładzie opony i czemu się kładzie materace? Żeby wiedzieli, że tutaj się kupi. Tak. No. Myślisz, że nie gwizną tych materacy, jak pójdziemy na miasto? Nie, to są za duże. Za duże. Ale to ogólnie to takich rzeczy nie kradną. Najbardziej to kradną telefony i portfele. Ale tak jak ktoś przed sklepem wystawi, to nie trzeba tego pilnować. Nie. Tutaj dzieciulki pani Elżbiety. Proszę bardzo. No to moje dzieciaki, którymi się opiekowałam. No bo tutaj Elżbieta miała swoją fundację, która wspierała która wspiera szkoły i wspiera dzieciaki, no, ogólnie naukę najmłodszych, nie dziewczyny? Dzieciaki w Busenbali nie znają. Przychodzą do Elżbiety się przywitać. Elżbieta, jeden z lepszych biznesów tutaj to sprzedaż samochodów. Tak. I powiedz, ile kosztuje, załóżmy samochód w Polsce kosztuje 4000, a tutaj ile będzie kosztował? To można kupić, sprzedać, powiedzmy, od 15 000 w górę. Zależy, jaki samochód, w jakiej kondycji. Ale drogo, nie? Ale drogo. Ale tak przeważnie, od 15 000 w górę. Zobaczcie, czyli ci, co jeżdżą samochodami, bogacze. Nie, I bogacze skąd taki pieniądz biorą? jakoś tak mają. Jakoś leci. Tu się zrobi, tam się zrobi. Jakoś idzie. Pamiętajcie, my autobusami
Standardami, tymi takimi Lepszymi. drogimi, no. Drogimi. Proszę, bokiem idzie i idzie. Co oni tu sprzedają? Ale Orzeszki. tu ten chłopak, co doładowuje kredyt do telefonu. Ty, no tam w czapce. Dzwoniłam. W czapce 2 dni gość kartę ogarnia do internetu, żeby odcinki można było wrzucić. Ja do niego dzwonię, a potem on do mnie przychodzi po pieniądze. No właśnie. Sprzedają na sztuki orzeszki. Czemu takie małe? No bo stać. Łatwiej jest kupić takie malutkie za drobny pieniądz. No. Co to jest? To jest... Łatwiej było. To jest taki owoc. Ja mam to drzewo na podwórku. Ja nie wiem nawet, jak to się nazywa. Słodkie? Nie, bardziej takie kwaskowate. Paskowate. No dobrze. Tutaj mamy statystów. Co bym chciał powiedzieć, że stan techniczny aut bardzo często jest taki, że w Polsce no, nie przeszedłby testu. Nie ma opcji, żeby przeszedł, moi drodzy. Taka sytuacja. Klimatyzacja w autach też jest bardzo rzadkim tematem. A busy, autobusiki, zobaczcie, to jest główna droga do Bandżulu, są przeważnie bardzo mocno wypełnione. Salam alejkum. I co? I takim transportem zgrupowanym nie jeździmy. Proszę bardzo, jest cała drużyna. Mamy tutaj support. Trzeba zwrócić uwagę, że przy sklepach, salam alejkum, przy sklepach, machnąłem lewą ręką, lewa brudna, lewą się nie macha, ale przy sklepach możecie zobaczyć obrazki. Jest łopata, jest jakaś puszka z olejem, widać? Dlaczego tak? A dlatego, że w Gambii jest dużo analfabetów i tutaj kolega tutaj ręką zasłania, żeby go nie kręcić. Jest dużo analfabetów, więc takim rysunkiem pokazuje im się, że można kupić tutaj, załóżmy, łopatę, kilof, narzędzia ogólnie do ogrodu, a tutaj proszę bardzo, zdjęcia koleżków, takie rodzinne. Kocham w ogóle takie miejscówki. To jest coś niesamowitego, to jest kopalnia, moi drodzy, wiedzy. Kolejny z dobrych biznesów, sprzedaż odzieży używanej. Lubią się stroić. Salam alejkum. Lubią się stroić. Malowane? You making pictures? Yeah. I buciki można kupić. Można ogólnie przeróżne rzeczy sobie ogarnąć. Yeah, come on outside. Proszę. A co ty chcesz kupić, Ela? No proszę bardzo. Dzień tak leci. Coś się sprzeda. Ktoś przyjdzie, pogada. Przynajmniej słońce nie pali w takim lokalu. Ale głośno od ulicy. Proszę bardzo. Ludzie jadą do pracy, z pracy. Ktoś tam się opala, ktoś dłubie przy motorze, przy rowerze. No i biznes idzie, no. Ktoś taką furą jak jedzie, no to już wiadomo, że jest jakiś dziany. Chłopaki ściągają ubrania z Japonii. Ten styl japoński. Ela, biznes łatwo się robi z Gambijczykami, czy trudno? Łatwo. Łatwo. Trzeba tylko wiedzieć jak. No 10 lat doświadczenia to